Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Kolumbii. U nas dzisiaj duża zmiana, ale o tym Wam powiemy szybko, chciałem powiedzieć później, no bo właśnie szybko musimy się zbierać, bo mamy 2 minuty do przyjazdu naszego Ubera. Powoli wychodzimy z naszego apartamentu na B&B. Ostatnie nocki płaciliśmy tutaj po 90 000 peso, czyli około 80 zł. Marika jeszcze robi film, bo wiadomo, słyszeliśmy o różnych akcjach na B&B, że później właściciel jakieś pieniądze chciał od ludzi, bo niby porozwalali chaty. Wiecie, na różnych ludzi się trafia, także lepiej mieć dowód. Tak samo jak przy wynajmowaniu skuteru czy samochodu. Jedziemy, mamy jakieś 8 km na stację autobusową. Jesteśmy już na miejscu, jechaliśmy jakieś 16 minut i zapłaciliśmy 11 zł, więc myślę, że cena dość spoko. I pamiętajcie, jeśli byście podróżowali tutaj po Ameryce, że bagaż ze sprzętem, z najważniejszymi rzeczami, z dokumentami bierzcie do środka. No, nam się nic nie stało, ale słyszeliśmy w Peru różne rzeczy, także tfu, odpukać. Bierzcie ze sobą zawsze bagaż i dokumenty do środka. Tak wygląda ta stacja u góry. Tutaj się wjeżdża taksówką. Tutaj można kupić bilety do takich bliższych destynacji, a my musimy iść gdzieś dalej, bo my jedziemy dzisiaj dalej. Zeszliśmy na sam dół, tutaj widzicie, są jakieś sklepy. Możecie sobie jakieś przekąski też kupić, a my idziemy podpytać, gdzie nasze autobusy odjeżdżają. Okazało się, że musimy wracać na górę. Tutaj jest firma, z którą jedziemy. Pan jeszcze mówi, że musimy iść na górne piętro, tam jakieś bilety odebrać czy coś. Jesteśmy teraz na górze, zaraz się wszystkiego dowiemy. Mamy już nasze bilety i teraz trzeba iść właśnie na dół. Byliśmy u góry, zeszliśmy na dół, wróciliśmy i teraz musimy iść znowu na dół. Czyli tam, gdzie byliśmy, gdzie pani trochę postraszyła, że ona nie wie, czy ten autobus odjeżdża, już mówiło, o, to będą przygody. Ale też dziwnie, bo jak rezerwowaliśmy w sumie już w nocy te bilety, no to cały autobus był wolny. Więc jak ona nam powiedziała, że może nie jedzie, więc sobie pomyśleliśmy, kurczę, może naprawdę nie jedzie, nie można było zabukować tych miejsc. Jeździ tutaj kilka firm na takie dłuższe dystanse. Tutaj jest jeden z nich, naszego jeszcze nie ma. Tutaj nasz podjedzie, bo tam jest 7, a tutaj widzę, że jeden z tych autobusów rozkraczył się. Przyjechała po niego taka konkretna laweta. No i mam nadzieję, że nasz dojedzie. Tutaj jeszcze sprzedają naszą przekąskę, czyli ziemniaki, a w środku mięso zawinięte, jajko, ryż, papa rejena, tak się nazywa, a Marikce jeszcze biorę Aviomarin, takie tabletki. Także mam już zapakowane, pani już tutaj podgrzała, tabletki też mam. Także wracam, bo za chwilę powinniśmy w sumie już wchodzić, nawet odjeżdżać, a ja nie widzę jeszcze nawet autobusu. Coś tu nam nie gra, nikt nie zarezerwował tych biletów oprócz nas, pani nam dała te bilety. Ale już jest po godzinie odjazdu tego autobusu, a ten autobus jeszcze nie podjechał, a miał startować stąd. To nie jest tak, że on gdzieś tam z innej miejscowości jedzie i jest spóźniony. No zobaczymy. Właśnie podjeżdża nasz autobus, a już byłem na górze zapytać, o co chodzi. I pan mi wytłumaczył, że będzie za 20. No i prawie jest za 20 i on podjechał. Tłumów do tego autobusu to nie widać i raczej nie będzie, bo tylko my mamy zarezerwowane. Pani nas spuściła, sprawdziła bilety, lekkie spóźnienie ma ten autobus. O, jest i nasz konduktor. Tu nikogo nie ma. No ciekawe, czy to jest jakiś błąd w aplikacji i tego nie widać, czy tak będzie. Kierowca pozakładał nam takie paski jak na lotnisku tutaj i teraz wkleja nam numerki na bilet. Później będzie sprawdzał, jak będziemy odbierać. No to wchodzimy, zaraz zobaczymy, czy się przepchamy tutaj. Tu jeszcze pan sprząta chyba. Hola. Aha, pan sprząta, to musimy poczekać chwilę, dobra. Poczekaj, a można, dobra. O, nikogo tutaj nie ma. A my mamy gdzieś na środku miejsca. Wygląda na to, że jedziemy sami i że będziemy jechać sami, przynajmniej ten odcinek, a też nie jedziemy dzisiaj krótką trasę. Tutaj jest nasz kierowca. Dzisiaj jedziemy prawie 600 km, 570 pokazuje na mapie, ale przez to, że my jesteśmy cały czas w Andach i jedziemy po tych górkach, no to nam zajmie to około 11 godzin. Już mamy lekkie spóźnienie. No i podejrzewam, że na trasie tego spóźnienia jeszcze trochę nazbieramy. I po kilku tygodniach spędzonych tutaj w tych górzystych terenach jedziemy na wybrzeże Karaibów, czyli do miejscowości Santa Marta. Wyszedłem zapytać, o której odjeżdżamy, a pan mówi, dobra, wsiadaj, czyli odjeżdżamy z półgodzinnym opóźnieniem. Ja się wziąłem za swoje śniadanie, papa, no już powoli kończę, ale mamy też piękne widoki po drodze. Teraz kawałek miasta, a tam cały czas góry widać. Powoli szykujemy się do spania. Marcin pompuje swoją poduszkę. Moja tutaj leży. Nie trzeba jej pompować. Świeżo ubrany pokrowiec. 10 godzin to trochę może pośpimy, bo dzisiaj w nocy ze 3 godziny. Dobranoc!
Kierowca coś nam w kulki leci i nie chce się zatrzymać na obiad, ale my na taką sytuację jesteśmy przygotowani. Z rańca ugotowałem jajka, tak żeby właśnie mieć w razie czego. Także bierzemy się za jedzenie. Mamy też jakieś tam sosy, majonez. Nie wiem, czy ty będziesz ketchup jadła. Jeszcze mamy... Coś jeszcze tam mamy, tak. Jeszcze mamy te polskie papryki. Tak wygląda nasza kuchnia polowa. Mamy tutaj jakieś słoiki. O, proszę, tam już jest jajo obrane. Mario obiera teraz drugie. Mamy oliwki, papryki i jeszcze też hummus. Po prawie 6 godzinach, ale jest gorąco. Właśnie wyszedłem z autobusu po raz pierwszy. No po prostu teraz czuć klimat Karaibów. Mega duszno, ale fajnie. No dobra, tego potrzebowaliśmy. Chciałem powiedzieć, że po 6 godzinach się... Aha, autobus zatrzymał. No właśnie myślałem, że idziemy coś jeść, bo tu jest restauracja. Ale widzę, że się tylko ludzie przesiadają z jednego autobusu do drugiego. No i właśnie chyba on tutaj zatrzymał się tylko po te osoby. Nie będziemy szli jeszcze do restauracji. Dziwne, bo już jedziemy trochę, a on ani jednego stopu nie zrobił. Wygląda na to, że zabieramy tylko samotne matki. Dzisiaj to my się chyba raczej nigdzie nie zatrzymamy. Widzę, że pani tu weszła z kawą i pan w koszyku też coś sprzedaje. Pan chciał mi sprzedać za 15 obiad, ale wytargowałem do 10. Kawał, o banan, kawał płata. Biorę się za jedzenie. To ile pachnie? Tak? No i o to chodziło. Kawał mięsa. Jak w smaku? O! Podeszła. No. Ale smaku dobre. Tylko będzie trzeba trochę je rzucić. Po 9,5 godzinach jesteśmy na Karaibach. Santa Marta. Myśleliśmy, że będzie trochę dłużej, a wyszło w sumie krócej niż nam mówił. Jesteśmy już w środku na stacji autobusowej. Czy coś jest inaczej? Na razie nie, na razie wszystko tak samo. Tutaj te parasolki są inne. Zamówiliśmy już taksę Uber i czekamy, za chwilę wjedzie tutaj na stację. Jest nasza fura. O, jeszcze jedna pani wysiada, nawet jeszcze kogoś tutaj wiózł. O, proszę bardzo, więc my zaraz wsiadamy. Jesteśmy już w samochodzie i jedziemy. Patrzcie, tutaj jakie oklejone jest. Tutaj tylko ten kawałek widać dobrze. Z 20 minut nam to zajęło, a jesteśmy już pod naszym hotelem, ale fajny tu jest kolonialny klimat, więc myślę, że zostawiamy bagaże zaraz i śmigamy na miacho. Tutaj jest recepcja, pani już nas prowadzi do naszego pokoju. Tu jest fajna przestrzeń, można sobie, zobaczcie, pooglądać telewizję. Jest też na środku basen. Zobaczcie, niewielki, ale jest. Można tutaj, wiecie co, pomoczyć. Swoje 4 litery można wskoczyć. Widać, że bańki lecą, także spoko. A gdzieś nasz pokój tutaj będzie, tak? Nie. Pani nam pokazała tylko, gdzie jest kuchnia, gdzie jest bar, bo bar też tutaj mamy. A do pokoju? Aha, do pokoju mamy iść gdzie indziej. Pani nas tylko tu zaprowadziła pokazać, co mamy. O, nawet takie leżaki są. A nasz pokój okazało się, że musimy iść na zewnątrz. Takie drzwi, takie zamknięcia. O kurde, jakie wrota. Co się okazało, że to są wrota do naszego pokoju. 67 zł wyszło za to. Cudo tutaj, za te drzwi. I jeszcze ze śniadaniem, ale patrzcie, to jest... Klimatyzacja. Tak, klimatyzacja u góry. No, tam coś się rozpada, ale spoko. Ktoś narzekał na to. Tutaj są łóżka, nie wiem po co aż tyle, bo to jest rodzinny jakiś pokój. A tam u góry jest jeszcze, nie wiem jak to się nazywa, Andresola? Tak to się nazywa? Już nie wiem, ale zaraz idziemy na górę, wam pokażę jak to wygląda, co tu jest. A, tu po prostu jest łóżko do spania. Jest też szafa, też jest jakieś niewielkie biurko. No spoko. Ciao. I jeszcze mamy tutaj łazienkę, jest umywalka. O, widać jakby tutaj niesprzątane było trochę. Tutaj prysznic. Prysznic to raczej będzie zimny, bym obstawiał. Ale zobaczymy później. Ale akcja, jak się zafascynowaliśmy tym pokojem na początek, to właśnie się z niego wyprowadzamy. Na górze znaleźliśmy nawet plamy, moim zdaniem to są plamy po nasieniu, moja droga. Że ktoś tam po prostu skończył. Nie wiem, ja już tego tak nie rozkminiam. Znam tak. takie plamy. No, brudno. Tak, no są tam widać, że dorośli spali. Tak, tutaj jest mnóstwo włosów na tych innych łóżkach, nie ma też ręczników. Umywalka tak samo jest pełna włosów i jakichś plamach w łazience. Teraz zobaczyłam inny pokój, no to na przykład kibel nie ma deski, na prześcieradłach też są podobne plamy, więc tak, a chyba... Nawet sami wiecie, jak śpicie w czystej pościeli, to ją czujecie i wiecie, że to jest czysta pościel, a to po prostu wygląda jakby tutaj ktoś spał.
ktoś przyszedł, to pościelił tylko na nowo i mówię, no tam na górze widać te plamy, więc No cóż, czasami tak bywa. spadamy stąd. Szybka akcja u nas była, pani oddała nam pieniądze, skasowaliśmy tą rezerwację, już zarezerwowaliśmy inny i już idziemy do innego pokoju. Ale nam się perełka po drodze trafiła, taki kościół, to my jeszcze przy okazji pozwiedzamy, mamy 7 minut z buta, to jeszcze zobaczymy, co tu się dzieje. Widzę, że ten kościół zamknięty, ale młodzi ludzie tutaj mają jakieś zajęcia, tańce. Jak na razie to spokojnie tutaj, widzę też policja na rogu pilnuje. Mamy już nasz klucz, tutaj odebraliśmy, był schowany, kot podał, więc spoko. Jesteśmy 400 metrów dalej i to jest nasz pokój, a raczej nawet apartament. Tutaj jest łóżko, jest też stół, mamy kuchnię, jest i kuchenka, lodówa. Pięknie, łazienka, tylko zimna woda będzie, moja droga. Z tego, co mi się wydaje... A, tu jest łazienka jeszcze. Aha, a widzisz, no to tutaj może być coś innego, bo ja tutaj byłem, a to jest raczej taka... Aha, Składzik. składzik, aha, myślałem, że tutaj po prostu, dobra. A, To jeszcze pokażę, pranie tutaj. pranie zrobić, tak. Jest telewizor na krześle, jest klimatyzacja, łóżko, ładnie to wygląda. Zostajemy. 94 zł nas to wyszło tutaj tym razem, trochę drożej, ale mamy w sumie cały apartament dla siebie. A nawet nie wzięliśmy, bo myśleliśmy, że tylko pokój będzie. A tu kuchnia dla nas, łazienka, wszystko prywatne, fajnie. Tak. Pytamy się, czy jest bezpiecznie. Mówi, że jest bezpiecznie, ale żeby się zamykać na jedne kraty, drugie kraty tam są, no i trzecie drzwi są zamknięte. Jeszcze na dole. I jeszcze na dole. I jeszcze tutaj na dole jest kłódka i takie kraty. Ciężko je przesunąć. Przyjechaliśmy do Santa Marta i też jest polski akcent. De Polonia, patrzcie, papryki, hummus, tutaj też papryki i oliwki. Polskie wszystko. Trafiliśmy na uliczkę ze street foodem. Zaraz się przejdziemy. Widzę tutaj 2, 4, 5 bud, 6 nawet. Pierwsza buda, amerykańskie jedzenie. Zobaczcie, robią pyszne hamburgery. Tutaj jest mięso przygotowane, jeszcze surowe. A pan tutaj nożem, patrzcie. Ziemniaki obiera i na świeżo fryty robią. A to same frytki czy z dodatkami? Też hamburgery robią. Ale tam pan wrzucił takiego gotowca, hamburgera, Tak? no, Aha. do tego oleju. A tuż obok tego się nie spodziewałem. W takim miejscu, żeby pan takie wielkie pizze robił. Tu kolejne miejsce, gdzie pan robi pizzę. Zobaczcie, jaki wielki placek. Sprzedają na porcję. Taka duża porcja kosztuje na polskie 5,50 w złotówkach. Na razie jedzenia nie bierzemy żadnego. Idziemy się przejść jeszcze w Miacho. I zobaczcie, tutaj też widać stare budynki po Hiszpanach. Tutaj te piękne balkony. Sklep na rogu, sporo ludzi siedzi sobie przy stolikach, muzyczka gra, impreza się kręci. Na fajną uliczkę tutaj trafiliśmy, deptak, nie jeżdżą tutaj żadne samochody, knajpeczki po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście telewizory, żeby można było mecz oglądać. I takim oto stylu doszliśmy na plażę, tam widzę dalej jest jakiś port przeładunkowy. A tutaj już morze, zaraz idę zobaczyć, czy ciepła woda. W Meksyku zawsze mają spory problem z glonami, Playa del Carmen, Cancun, ale widzę, że tutaj tak samo sporo tych glonów w wodzie i na plaży. Sprawdzę, czy woda ciepła. Idealnie, można wchodzić. Jutro przyjdziemy, ale mi się wydaje, że tam będzie, za tym portem będzie jeszcze lepsza plaża. Taki klimat lubię, patrzcie, na ulicy sobie chłopaki grają, akordeon. Marika często ostatnio mówi o Stanach Zjednoczonych, więc przyszła dzisiaj na KFC. A co znaczy KFC? 3, 2, 1. Kentucky Fried Chicken. A ja znowu dzisiaj po włosku biorę sobie taki kawałek pizzy i patrzcie, jak oni to robią. Wszystko na węglach. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kolumbii. U nas ostatnie 2, nawet 3 dni to takie średnie. Dzisiaj też niezła wtopa. Jedna sprawa, Marika musiała pojechać do lekarza z uchem, bo strasznie ją całą noc bolało. Już drugi dzień miała z tym problem, więc mieliśmy jechać razem do lekarza, ale pojechała sama, bo się okazało, że przedłużyliśmy tutaj pobyt, bo mieliśmy jedną nockę. Przedłużyliśmy tak, że mu napisaliśmy, żeby nam przedłużył. Miał nam w aplikacji BNB to zrobić, ale tego nie zrobił. My poszliśmy spać, on nam rano mówi, że już jest rezerwacja na ten pokój, bo my nie zapłaciliśmy. Także musimy się wyprowadzić z tego pokoju. Ja już nas spakowałem tutaj. O, tu są nasze graty. Na szczęście ten sam właściciel ma jeszcze inny apartament tutaj, 600 metrów od tego miejsca. Więc ja już spakowany, Marika już wraca od lekarza i jedziemy na nowe miejsce. Mari wraca na taksi od lekarza, więc tutaj od razu Ubera ma, więc pojedziemy tym samym do nowego hotelu. Wzięliśmy już kluczyk z tej skrzynki, zamykamy, dobra, ona i tak już pusta. Idziemy do naszego apartamentu. Tak wygląda nasz nowy pokój, a raczej apartament za 80 zł. Mari idzie sobie wpuszczać krople i do łóżka. Wam szybko pokażę. Tutaj mamy salon, jest też łazienka, prysznic jest, to ja. Tutaj jest salon, tu jest też kuchnia. Można sobie coś ugotować, są nawet na wino.
I tutaj jest nasz pokój. Relaksujemy się dzisiaj, Marika odpoczywa. Jest też klima. O, zaraz Ci włączę jakiegoś Netflixa. Witamy się po całym dniu. Ja dzisiaj przeleżałam cały dzień w łóżku. Leki zaczęły działać, ale to może jutro Wam powiem, jaka tutaj jest służba zdrowia. Ale teraz nawet słyszę, coś masz z nosem. No właśnie, i teraz jeszcze coś na gardło mi tutaj siada i na nos, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że nic z tego dalej się nie rozprzestrzeni. W każdym razie mam ostre zapalenie ucha i tylko raz w życiu miałam coś takiego, że po prostu mi łzy w nocy leciały ciurkiem i wzdychałam Marcinowi, no, także współczuję Ci tamtej nocy. Dzisiejszej też. No, także w końcu lekarz dał mi zastrzyk w tyłek, ale mówię, resztę Wam powiem jutro. No, a Marcin był na zakupach, kupił kilka rzeczy i ugotował pyszną kolację. Zrobiłem live'a, kto oglądał, to super, kto był. Także dzięki za komentarze. Ułożyliśmy sobie na takiej, no nie cyracie, to nasze płaszcze przeciwdeszczowe, ale tutaj jeśli pobrudzimy kołdrę, czy pościel, czy w ogóle cokolwiek, no to będziemy musieli płacić, dlatego leżą nasze dania tutaj właśnie na naszym płaszczu. No i jest papryczka, jest guacamole z trochę innej wersji, bo są papryczki z serkiem i cebulą i oliwą do tego. No i tutaj kurczak w sosie barbecue z cebulą. Marcin jeszcze podsmażył skórki z kurczaka. No i ziemniaki. Jak te ziemniaki? Ziemniaki najlepsze je trafiliśmy. Kurki z kurczaka ściągnąłem z kurczaka i są jako chipsy. Smacznego! Dziękuję. Witajcie telewidzowie w kolejnym dniu w Santa Marta w Kolumbii. U nas na śniadanie resztki z wczorajszej kolacji. Mamy tu trochę kurczaka barbecue, do tego 2 jajeczka sadzone i odgrzewane. Ziemniaki, no tutaj trochę się nie podsmażyły, zobaczcie, ja w nocy jeszcze zostawiłam drzwi, robiłam to jak sama byłam w Tajlandii, ale tylko w niektórych miejscach, a tutaj jest takie zabezpieczenie tego budynku, no niby jest naprzeciwko policji, ale jakoś tak średnio wejście tutaj i kamerę też mamy, zobaczcie w ogóle tutaj, która obserwuje wejście. No ciekawe, czy nie ma gdzieś jeszcze tutaj. No, też o tym pomyślałam. A ja biegam na Golacka. My się dzisiaj wynurzyliśmy po raz pierwszy z domu, ale to też nie po to, żeby tutaj łazić i zwiedzać. Jeszcze Wam nie pokażemy okolic Santa Marta, ani też Santa Marty samej, no bo trzeba załatwić sprawę Mariki, a Marika już się męczy z uchem któryś dzień i jeden lekarz, drugi lekarz, dzisiaj będzie trzeci lekarz, był też jakiś zastrzyk. Ale to może opowiemy już, jak zakończyć dzisiejszą wizytę w całości, jak to wszystko wyglądało w Kolumbii. Zamówiliśmy Ubera i jedziemy, tak, to nie Nowy Jork, żółte taksówki też są w Kolumbii. Jedziemy do lekarza. Trochę korków przez miasto i jesteśmy już lekko spóźnieni, ale jesteśmy. Podpytamy tutaj, o co chodzi, gdzie możemy się tutaj znaleźć, dostać. Są jakieś gabinety, widzę tutaj po prawej, tutaj też są doktorzy rozpisani. Kolumbijska służba zdrowia, no to tutaj trochę kuleje też. Wysłali nas już po raz drugi, a doktora nie ma. Doktor sobie wyszedł. Po raz trzeci. Trzeci. Okazało się, że jednak ten doktor chyba jest, jeszcze nie wiemy. O, na recepcji pan powiedział, że nie ma, ale jest, dobra. Coś mi się wydaje, że to dopiero początek problemów. Marii już lekko zmieszana. Panie tutaj coś kombinują, ale nie wiedzą, o co chodzi. Okazuje się, że musimy poczekać 40 minut na lekarza. Tutaj nie wiedzą nic o mojej wizycie. Napisałam już do ubezpieczenia, zobaczymy. A to oni sami mnie tutaj skierowali. Po 7 dniach mniej więcej, 7 albo 6 dni dzisiaj mija, odkąd poprosiłam o pierwszą wizytę. Byłam w 2 szpitalach i w 2 szpitalach, gdzie mieli być specjaliści, ich nie było. Później my zmieniliśmy miejsce, no i tutaj strasznie pogorszył się ten stan. Już w nocy nie mogłam spać na siedząco, bo obydwoje uszu miałam zatkane. Jak poszłam wczoraj prywatnie sama do lekarza, bo sobie znalazłam, ubezpieczenie nie było w stanie znaleźć dla mnie lekarza, który pracuje i przyjmuje, to był normalny dzień tygodnia, więc na Google sama wyszukałam i pani, no tak, zastrzyk mi dała, powiedziała, że całe ucho jest zamknięte, że ona tu nawet nic nie może dotknąć. Po zastrzyku trochę lepiej, ale i kroplach, ale no, to nie jest jeszcze rewelacja, nie mogę ściągnąć bluzki na przykład, nie mogę bardziej się uśmiechnąć, otworzyć buzi, także tu wszystko już tak samo poszło mi na szyję. No i zobaczymy, no dzisiaj konsultacja u innego lekarza, bo no dziwne, że po kroplach i po tym zastrzyku nadal czuję po prostu taki mocny ból. Marii po pierwszym badaniu. Tutaj kolega doktor, widzicie, z jakimś sprzętem. My już jesteśmy po wizycie, pani wypisuje jeszcze receptę, a co chciałem Wam jeszcze pokazać, że tutaj telewizory są wszędzie. Nawet tutaj leci jakiś serial, pani sobie ogląda w wolnym czasie albo serial, albo TikToka, albo widziałem tam na Instagramie sobie też scrolluje. Nawet jak byliśmy w środku, to pokazywała jedna pani drugiej pierścionki. Pisała na klawiaturze, co ten doktor jej mówi, a ta do niej z telefonem i pierścionki.
Czyli nie mamy co narzekać na naszą służbę zdrowia. Zawsze może być lepiej, wiadomo. Jest godzina 18 równo, o 16 mieliśmy zaplanowaną wizytę, czyli 2 godziny, a Marika była pierwsza w kolejce. Trochę zeszło, czekaliśmy ponad godzinę, aż doktor przyjedzie. Półtorej godziny, równo po półtorej godziny w sumie weszliśmy do gabinetu, ale dzisiejszy pan doktor to w ogóle bez porównania z tą panią ze wczoraj. Pani ze wczoraj przyszła, zawróciła się z zakupów w ogóle, bo już jej nie było w gabinecie. Szybko, zobaczyła mi do ucha, nic nie wytłumaczyła. Zanim ja wyszłam z gabinetu, to ona już poszła znowu na zakupy. Tak, a ten tutaj pan widać, że doświadczony, tak. starszy. Starszy odpowiedział na wszystkie pytania, na spokojnie i to i tamto, a tamta pani no kompletnie miała jakby swój świat. Tak, i tutaj mamy, że nie trzeba było płacić, wszystko załatwiła już ubezpieczalnia. Teraz jesteśmy w aptece, musimy wykupić leki. Akurat tutaj nie będzie pokryte to, bo w tamtej przechodni, w tym szpitalu, powiedzmy, nie mieli apteki, więc musimy zapłacić, wysłać rachunek i oddadzą pieniądze. Marika chciała tabletki, jakieś probiotyki do tego antybiotyku, a lekarz jej przypisał na zgagę i na reflux. Także idziemy, żeby dopisał jeszcze. Wróciliśmy do apteki i teraz już wszystko załatwione. Widzicie, ile tych pudełek? Chcieliśmy wracać na pieszo do domu, a pan ochroniarz przyszedł i mówi nam tutaj: uważajcie na telefony, bo tutaj z bronią jeżdżą i kradną telefony. Także trochę nas ostrzegł, więc zamówimy sobie Ubera. Jest nasz Uber, wsiadamy i jedziemy. Przyjechaliśmy na taki deptak spokojniejszy. Tutaj są knajpy, restauracje, już jest spokojniej. Głodna? Miałam cały dniu. Zdecydowanie należy coś zjeść. Po całych perypetiach, a jeszcze spotkaliśmy 2 Polaków przyjemnych z Ameryki, także pozdrawiamy Was, jak oglądaliście, jak oglądacie nasz kanał. Mamy już obiad w sumie na kolację, bo obiadu dzisiaj nie było, kolacja. Zupa z czego, Mari? Soczewice. Soczewice, tak. Bierzemy się za jedzenie. I to, co najważniejsze, choć teraz zupa była tak pyszna, że zjadłem jeszcze jedną michę, a drugie danie mamy też to samo. Mamy soczewicę, zupa była z soczewicy i też jest na drugie danie. Jest bistek, czyli wołowina w sosie takim pomidorowo-cebulowym, musztardowo trochę. Ja mam to samo i jeszcze do tego będzie banan. Smacznego jeszcze raz. Smaczne. My już wróciliśmy do pokoju, Marika. Czas na leżakowanie, odpoczywanie. Jeszcze leki wziąć. W sumie już wzięłam, jak jedliśmy antybiotyki, jakieś tam probiotyki, nie wiadomo, całą paczkę mam, nie wiem gdzie to, no zresztą widzieliście, co dostałam. Marcin jeszcze teraz mi wyciągnął watę z ucha, pan tam nasączył jakimś wancikiem, ale pamiętam, że w Kambodży też raz miałam taki przypadek i później jak wróciłam i mi to wyciągnęli, to się okazało, że mam grzyba. Więc dzisiaj mądrzejsza tym doświadczeniem. Marcin już mi to wyciągnął, po prostu zapuszczę zaraz krople i mam nadzieję, że jutro ten antybiotyk zacznie działać, to znaczy już dzisiaj w nocy i że będzie lepsza nocka niż te ostatnie 2. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Chcę tylko dodać, że nagrywamy to już 4. raz. Tak, to już wszystko. Wielkie dzięki, że jesteście. Wielkie dzięki, że lajkujecie, komentujecie i robicie wszystko wokoło tych filmów i naszego kanału, że ten kanał rośnie i bardzo nas to cieszy. Także wielkie dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! Cześć!